Pamiętasz swoje największe marzenie z dzieciństwa? To, które wydawało się tak odległe, że aż nierealne? Dla mnie był to właśnie ten najsłynniejszy ząb. Zabieramy Was w podróż pełną logistycznych wyzwań, technicznych cudów Alp i czystego wzruszenia. Zobaczcie, jak spełniają się marzenia. Chociaż nie, marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. Samo Zermatt, no cóż, przypomina trochę nasze rodzime Zakopane. Tłoczno, gwarno, komercyjnie. Zupełne przeciwieństwo spokojnego Zinal, za którego ciszą od razu trochę zatęskniłam. Co ciekawe, po drogach jeżdżą tu wyłącznie małe, ciche, elektryczne pojazdy, które wyglądają jak pudełka z zabawkami. Ze Szwajcarii. No. Oto najsłynniejsza góra Szwajcarii. Matterhorn, nie? Przez to, że na dole jesteśmy dość późno, a ja nie czuję się najlepiej, zmieniamy plan. Decydujemy się na kolejkę linową z Zermatt do stacji Fury, położonej na wysokości 1867 metrów. To dawna osada pasterska, która dziś jest sercem tutejszych węzłów kolejowych. Zermatt leży na 1608 metrach, więc ten krótki odcinek to pierwsze 259 metrów przewyższenia w pionie. Prawdziwe wow zaczyna się jednak na kolejnym odcinku. Z Fury jedziemy kolejką linową bezpośrednio na Riffelberg. Ta trasa to czysta adrenalina. Jest najsłynniejszy ząbek. Jesteśmy my. W kilka minut pokonujemy aż 715 metrów przewyższenia, lądując na wysokości 2582 metrów nad poziomem morza, czyli wyżej niż Rysy. Już. Dobrze, dobrze. Tam na zaczynę Matterhorn. Wreszcie jakaś sensowna temperatura. Moim zdaniem to jest Weisswasser. To jest pewnie Zilla Report. Nie Zilla, ale Rockport.
Czy jakbyśmy wyszli w moim stanie dzisiaj na ten Gorny Grat 3089, to by się liczyło, czy by nie liczyło? Dla ciebie by się liczyło. No, bo dla Wojtusia to byłby oszukany wtedy. Każdy ma takie reguły na jakim etapie łażenia. Na twoim etapie łażenia będzie zaliczone. Prawda? Nie ma co się ścigać. Trzeba tylko uczciwie powiedzieć, skąd się wyszło. Nie będę udawać, że jest Zermatt. Ja wiem. Ja mówię, że byłem na Gornergracie, wchodziłem z 2500. Choć sam szczyt Matterhornu zamajaczył mi przed oczami już na dole w miasteczku, to widok, który zobaczyliśmy po wyjściu z kolejki na Riffelberg, po prostu mnie zmiażdżył. Ten legendarny ząb wznoszący się na potężne 4478 metrów nad poziomem morza, który do tej pory znałam tylko z filmów, albumów i opakowań czekolady Toblerone, stał prosto przede mną. Stąd planujemy wejść spacerem na sam szczyt Gornergrat, czyli na 3089 metrów. To oznacza kolejne ponad 500 metrów podejścia o własnych siłach. Towarzyszył nam przez cały trekking. Na szczyt dociera też słynna Gornergratbahn, najwyższa w Europie kolej zębata na otwartym powietrzu, działająca od 1898 roku. Pokonuje ona gigantyczne przewyższenie niemal 1500 metrów z samego Zermatt i była pierwszą w pełni elektryczną linią kolejową w Szwajcarii. To jest nasz dzisiejszy szczyt. 3089. Słuchajcie, ja naprawdę całą drogę miałam łzy wzruszenia w oczach. To było kosmiczne, wręcz nierealne doświadczenie. Przypomniałam sobie historię Edwarda Wimpera, który w 1865 roku jako pierwszy zdobył ten szczyt. To była tragiczna wyprawa, ale to ona zapoczątkowała narodziny potęgi Zermatt. Przede wszystkim jednak miałam przed oczami siebie z czasów gimnazjum i liceum. Widziałam tę dziewczynę, która siedziała z nosem w magazynach National Geographic i podziwiała wszystkie piękne zdjęcia i marzyła, żeby chociaż raz w życiu zobaczyć Matterhorn na własne oczy. I to marzenie tamtej nastolatki właśnie się spełniło, a wszystko dzięki Wojtkowi. On Szwajcarię odwiedzał już nie raz. Dla mnie to był ten pierwszy niesamowity czas w Szwajcarii.
Uczucie spełnienia marzenia z dzieciństwa jest wprost nie do opisania. Ja nawet nie wiem i nie umiem ubrać w słowa tego, co wtedy czułam. Coś pięknego. Robin Sherwood, nie wiem, łódka. Ale się zaskoczy. Nie chcesz tego, że Alpach nie złapie. Ja jestem cały czas wzruszona naprawdę, bo nie myślałam, że Matterhorn na tyle zobaczę na żywo. Ale odsłonięcie? Prawie. Coś mu tam się powolutku układa. To nie mu się ułoży w brzuszku i... Dokładnie. Już pokażę to, co potrafi. ciągnąć. O, tam idą góry. Ale Te ponad 500 metrów podejścia w górę zajęło nam mnóstwo czasu. Dlaczego? Bo na każdym kroku przeżywałam taki zachwyt, że po prostu musiałam się zatrzymać i gapić. Tamten, tak? I kolejne marzenie spełnione. Kiedy poznałam Wojtka, zobaczyłam na jego profilu na Facebooku zdjęcie właśnie z nad tego jeziora. Nie wiedziałam, gdzie ono jest. Rozpoznałam tylko Matterhorn, ale zamarzyłam sobie wtedy, żeby też mieć takie zdjęcie z nad tego jeziora, z odbijającym się od tafli jeziora Matterhornem. To jezioro to Riffelsee. To miejsce okazało się tak piękne jak na zdjęciu Wojtka. I nawet trafiłam na moment, kiedy bawełenki kwitną w Alpach. I spełniłam marzenie. Mam dokładnie takie samo zdjęcie jak Wojtek. Wojtusiu, ekspercie od Alp, co to za szczyt ośnieżony? tam jest Albo pasmo? masyw Monte Rosa, najbardziej najwyższym szczytem Szwajcarii. Zuckerspitze. Ten mały dzyndzel tam ośnieżony? A tam są Listany. Tam jest najwyższe schronisko w Alpach Margherita na 4554 metry. O kurde. Coś wspaniałego.
wierzę. Zostało kilkadziesiąt metrów. Czy uda mi się spełnić kolejne marzenie i przekroczyć poziom 3000 metrów? Odpowiedź w kolejnym odcinku. Nasz cel się pokazał, jeszcze kawałek do niego, ale jak Wojtuś słusznie zaznaczył, teraz każdy metr dla mnie to jest nowy rekord. 2996. Czyli jeszcze 4 metry Będzie 3000. i przekroczę granicę 3000 metrów nad poziomem morza. Szok. A tam dojeżdża właśnie pociąg. A czy odjeżdża sam.